Wracaj do domu. Miłość znajdzie cię wszędzie. Wracaj. Jesteś tego pewna? Nigdy nie byłam bardziej pewna. Jak pojedziesz, możesz już nigdy nie wracać. Ruszaj. Dom jest już zamknięty. Mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić? Nie, dziękuję. To z gabinetu twojego ojca? Tak, a właściwie z rancha Circle Cross. Uwierz mi, nie chcesz tego za sobą ciągnąć. Podpisz papiery i sprzedaj rancho. Mój ojciec się tam urodził. Tam poznał mamę i się w sobie zakochali. Wiem, co czujesz. Jestem tu z tobą, pomogę ci przez to przebrnąć. Przysięgam. Jesteś jedyną spadkobierczynią. Circle Cross należy do ciebie. Jeśli jednak zdecydujesz się je sprzedać, musisz stawić się osobiście. Naprawdę muszę tam pojechać, żeby sprzedać rancho? Taka była wola twojego ojca. To nie ma sensu. Kiedy byłam mała, błagałam go, żeby mnie tam zabrał. Zawsze mi odmawiał. Teraz zarządził, że muszę tam pojechać? Na miejscu jest twój kuzyn Smith Blaine. Jest księgowym, to on prowadził dokumentację rancha. Myślisz, że znajdę tam odpowiedź? Jest tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć. Wygląda na to, że jadę do Valentine. Let's live up the morning, spend the afternoon, 'cause we can't take it with us and tomorrow comes too soon. And every single way, today is the perfect day for a perfect day.
Wieki nie widziałem twoich rodziców, ale ich pamiętam. To byli dobrzy ludzie. Szkoda, że nie udało im się wrócić do Valentine. Też tak sądzę. Chociaż ty przyjechałaś. Przejdźmy więc do rzeczy. Czy Talbot wspominał, że to nie pierwsza oferta kupna rancha? Nie. Twój ojciec nie chciał go sprzedać. Rozumiem go, miał ogromny sentyment do tego miejsca. Daję ci słowo, że pomimo okoliczności to świetna oferta. Co masz przez to na myśli? Prowadzenie rancha to ryzykowne przedsięwzięcie. Jeden nieudany krok może później długo odbijać się czkawką. Circle Cross nie jest dobrą inwestycją. Rancho jest zadłużone? Przykro mi to mówić. Nigdzie nie widzę nazwiska zainteresowanego. Mój klient wolałby pozostać anonimowy. Mogę tylko zapewnić, że jest bardzo zmotywowany. Podpisz obok X-a. Mam jedno pytanie. Słucham. Dlaczego mój ojciec w razie sprzedaży rancha kazał mi tu przyjechać? Sam się nad tym zastanawiałem. Moi rodzice zawsze nazywali to miasto swoim domem. Ich domem, nie twoim. Nigdy nawet nie byłam na ranczu. To trochę głupie przyjechać taki kawał i nawet go nie zobaczyć. Rancho Circle Cross. Cześć, mały. Skąd się tu wziąłeś? Możemy się kolegować, ale z daleka. Chcę się tylko rozejrzeć. Nie bój się, nie gryzę. Podejdę trochę bliżej, żeby zobaczyć... Wilson, uspokój się. Dzięki. Masz wspaniałego psa. Zgubiłaś się? I jak to? Główna droga jest w tamtym kierunku. Ja tylko oglądałam dom. Weszłaś na prywatną posesję, sama zaprosiłaś się na ganek i zaglądasz przez okna? To nie tak. Rzadko jestem w mieście. Miastowi teraz tak się zachowują? Ja rzadko bywam na wsi, ale słyszałam, że ludzie przeważnie są tam mili. Może następnym razem najpierw zapukasz i się przedstawisz. Sam się przedstaw, to ty wtargnąłeś na moją ziemię. To jest Rancho Circle Cross? Brawo, umiesz czytać. Nazywam się Kennedy Blaine i to moja ziemia. Co to za brednie? Masz, sam zobacz. Jesteś kuzynką Smitha Blaina? Dokładnie tak. To daleka rodzina, ale to nieważne. Nikt nie powiadomił mnie o nowym właścicielu. Bo niby dlaczego? Dom nie jest twój. Uważaj, co mówisz, paniusiu. Nie wiedziałam, że masz gościa. Pani właśnie wychodzi. Jestem June Sterling. Kennedy Blaine, miło poznać. Twoja mama to Grace Morgan? Wieki temu uciekła stąd z Kennym Blainem. Znałaś moich rodziców? Na tyle, żeby rozpoznać ich córkę. Witaj z powrotem w domu. Wasze rodziny były przeciwne małżeństwu twoich rodziców, a zwłaszcza twój dziadek Gabriel. Nie mógł znieść myśli, że jego jedyna córka poślubi Blaina. Wiesz, on nadal żyje. Nie wiedziałam o tym. Pani nie przyjechała na zjazd rodzinny, jest właścicielką rancha. To znaczy, że twoi rodzice... Mama zmarła 5 lat temu, tata niedawno.
Byli jeszcze tacy młodzi. Tak mi przykro. W porządku. Dobrze, że tu przyjechałaś. Zostaniesz na obiad? Nie chcę przeszkadzać. Miałam już wracać. Nie bądź niemądra. Chętnie cię ugościmy. W porządku. Wspaniale, pokażę ci dom. Nie mieszkacie tutaj? Nie, to jest posiadłość Blainów. Dom Formanów jest w tamtym kierunku. Formanów? Nie mówiłeś jej? Nie było okazji. Teraz wszystko rozumiem. Mam nawet coś dla ciebie. W 1870 John Morgan i Alexander Blaine byli najlepszymi przyjaciółmi. Razem poszukiwali złota. Przyjaźń jednak nie trwała długo, ponieważ obaj zakochali się w jednej kobiecie. I co się stało? Dziewczyna wybrała Aleksandra, a spór trwa do dziś. Wielka szkoda. Czym się zajmujesz? Właśnie ukończyłam studia prawnicze, przygotowuję się do egzaminu adwokackiego. Obyś zdążyła zobaczyć rancho przed powrotem. Mam taki zamiar. Mógłbyś oprowadzić Kennedy? Mam teraz trochę innych rzeczy na głowie, przykro mi. Przepraszam cię za mój wybuch gniewu, to nie było potrzebne. Dla mnie to też niecodzienna sytuacja. Po co przyjechałaś? Chciałam sfinalizować sprzedaż. Rancha? Nie sądziłam, że ktoś tu mieszka. Nie miałam pojęcia o domach i że to wszystko należy do mnie. Potrzeba więcej niż jakiegoś świstka, żeby gdzieś przynależeć. Sprawdzę stajnię. Miło było poznać. Ciebie również. Derek jest nadopiekuńczy. Kocha to miejsce. Wszystkiego o prowadzeniu rancha nauczył się od mojego męża, Johna. Kiedy John odszedł, Derek przejął stery. Nie zawsze było łatwo, ale bardzo doceniamy, że możemy tu mieszkać. Nie wyobrażam sobie lepszego domu. Zapomniałam, twoja paczka. Trzymaj. Dla Kennedy Blaine, właścicielki rancha Circle Cross od Gregorego Talbota. To nasz prawnik. To pismo mojej mamy. Tata musiał to przysłać. Tak jak przysłał mnie. To klasyczna historia o zakazanej miłości, ale dla Kenny'ego i mnie jedyną zakazaną rzeczą było pozwalanie, by inni nas kontrolowali. Na początku było ekscytująco, ale szybko stało się to dla nas ciężarem. Ciągła niepewność, oglądanie się za siebie. W końcu Kenny powiedział, że szczęście nie powinno być udręką. Zabrał mnie na swoje rodzinne rancho Circle Cross. Tam zakochaliśmy się w sobie bez pamięci.
Cześć. Tak, wszystko gra. Wiem, ale to tylko kilka dni. Do egzaminu jeszcze daleko. Pouczę się tutaj. Jestem bardzo zmęczona, a jutro muszę wcześnie wstać. W porządku? Dzięki. Dobranoc, Steve. Kompendium wiedzy prawniczej. Dzień dobry. Cześć. Chcesz herbaty? Muszę najpierw porozmawiać z Derekiem. Właśnie wyszedł. Może jeszcze złapiesz go w stajni. Dzięki. Cześć, mały. Jesteś wszędzie. Mogę to samo powiedzieć o tobie. To mnie szukasz? Chciałam porozmawiać o ranczu. O czym konkretnie? Kiedy ostatnio był tu Smith Blaine? Widuję go tylko wtedy, gdy znajdzie kolejnego kupca. Twój tata miał szczęście, że nikt nigdy nie skusił go forsą. Myślisz, że nie powinnam sprzedawać rancza? Tylko głupiec pozbyłby się takiego miejsca. Nawet jeśli rancho traci pieniądze? O czym ty mówisz? Smith przedstawił mi zupełnie inną wersję. Twierdził, że to miejsce jest w ruinie. Rancho nie straciło ani centa, odkąd przejąłem nad nim pieczę. Ostatnie 4 lata były najlepszymi w historii. Twój tata inwestował w rancho, zatrudniał nowych pracowników. Na pewno robisz świetną robotę, ale Smith to księgowy, jest bardzo skrupulatny. Nie tylko on. Mój ojciec prowadził księgi rachunkowe. Później ja przerzuciłem wszystko do komputera. To nic nadzwyczajnego, ale oszczędziło dużo czasu. Imponujące. Mamy instalację wodno-kanalizacyjną i wszystko, co trzeba. Nie o to mi chodziło. Tutaj masz dane z ostatnich 4 lat. Sprawdź sama. Dokąd idziesz? Muszę zająć się ranczem. Dużo wrażeń jak na jeden dzień? Można tak powiedzieć. Byłaś już w domu rodzinnym? Jeszcze nie. Musisz go zobaczyć. Pójdę po klucze. Wpadamy tu z Derekiem co tydzień, żeby sprawdzić, czy wszystko jest okej. Świetnie się spisaliście. Dom wygląda niesamowicie. Ten pokój dobrze zna historię rodziny Blaine'ów. To rodzina mojego ojca. Podoba ci się? Rodzice bardzo kochali to miejsce. Ale po śmierci mamy tata przestał wspominać o ranczu. Posłuchaj starej kobiety, nie ma większej siły niż prawdziwa miłość. Nie jesteś stara, tylko mądra. Jestem na tyle duża, żeby zrozumieć różnicę. Zgoda. Rozejrzyj się na spokojnie, zobaczymy się później.
Kierownik rancha prowadzi własne księgi rachunkowe? Ma spisane wszystko co do pensa. I według nich rancho zarabia pieniądze? Raz jest lepiej, raz gorzej, ale Smith zarzekał się, że to miejsce to finansowa ruina. Kim jest ten kierownik? To kowboj. Co to znaczy? Jest taki jak w filmach, tylko że prawdziwy. Jest silny, uparty i bystrzejszy niż się wydaje. Wygląda na dobrego człowieka. Nie chcę wydawać wyroków, ale twój ojciec latami dostawał raporty od Smitha. Czy kiedyś jakiś przeczytał? Rancho to najmniejsza z inwestycji twojego ojca. Widziałeś kiedykolwiek któryś z tych raportów? Nie, nie wiem nawet, gdzie mogą być. Coś tu nie gra, a ja dowiem się co. Prześlij mi dokumenty od kowboja, a ja odszukam raporty Smitha. Daj mi tydzień i wrócimy do tematu. Dziękuję. Jak wrażenia z pobytu? Coraz lepsze. Tak? Czy zastałam Gabriela Morgana? Nazywam się Kennedy Blaine. Była pani umówiona? Jestem jego wnuczką. Siadaj, proszę. To nie jest wizyta towarzyska, postoję. Więc jaki jest cel wizyty? Czy to ty próbujesz wykupić rancho? Nie wziąłbym go nawet za darmo. Nie chcę niczego, co należało do Blaine'ów. Jestem tego najlepszym przykładem. Rodzice ci nie mówili? Nie jesteś tu mile widziana. Mówili, a ja ich słuchałam do teraz. Nie przyszłam tu po poradę. Chcę zrozumieć. Co takiego? Dlaczego tak potraktowałeś moją mamę, swoją własną córkę? Nasze rodziny mają długą, wspólną przeszłość. Myślisz, że przyjdziesz sobie od tak i wszystko zrozumiesz? Byli zakochani, szczęśliwi. Co w tym złego? Coś cię śmieszy? Śmieję się, bo 25 lat temu twoja matka stała w tym samym miejscu co ty i zadawała dokładnie te same pytania. Nie muszę się nikomu tłumaczyć. Czy to wszystko? Ona bardzo za tobą tęskniła. Wszyscy tęskniliśmy. To był również jej wybór. Już dość usłyszałam. Pewność siebie i determinacja. Wiesz, skąd je masz? Może i nazywasz się Blaine, ale jesteś Morganem na wskroś. Podoba mi się to. Dziękuję za rozmowę.
Robię co mogę. Na pewno je sprzeda, przecież to wielkomiejska pani. Dajmy jej jeszcze trochę czasu. Zbyt ciężko na to pracowałem, żeby miało się nie udać. Tak czy inaczej, podpiszemy umowę. Przepraszam, że przeszkadzam, ale musisz to zobaczyć. Ktoś się tu zadomowił. Sprawdziliśmy teren, ale nikogo nie znaleźliśmy. Musiał tu być kilka dni. Może to włóczęga. Mógł już się przenieść dalej. Posprzątam to. Jeśli wróci, będziemy o tym wiedzieć. Powiedz innym, żeby mieli oczy szeroko otwarte. Dobrze, szefie. Poważnie? No dobra. Patrz, co mam. Rozejm? Wiem, gdzie mają ich więcej. Jestem tutaj. Cześć. O co tu chodzi? Skoro nazywam się Blaine, powinnam mieszkać w ich domu. Pytałeś, po co przyjechałam i dziś to zrozumiałam. Chcę więcej wiedzieć o swojej rodzinie, a to najlepszy sposób. To duży dom jak na jedną osobę. Poradzę sobie. W końcu potrzeba czegoś więcej niż jakiegoś świstka, żeby gdzieś przynależeć, prawda? Należało mi się. Widziałam się dziś z dziadkiem. Naprawdę? Jak poszło? Oczekiwałam, że odpowie na moje pytania i rozjaśni wszelkie wątpliwości, ale mnie wyśmiał. Już dawno wszystko powiedział twoim rodzicom. Gość jest uparty jak osioł. Nie przejmuj się. Jeśli myśli, że ucieknę jak moi rodzice, to się myli. Przejrzałam twoją dokumentację. I co? Wszystko się zgadza. To chyba dobrze. Nie rozumiem, dlaczego Smith powiedział coś innego. Sama go o to zapytaj. Tak zrobię. Czekam tylko, aż prawnik znajdzie stare raporty. Mówiłaś, że moje dane są w porządku? Pan Talbot ma dostęp do wszystkich dokumentów, które Smith przesłał tacie. Musimy je ze sobą porównać. Żeby zobaczyć, kto kłamie? To nie tak. Mój tata był biznesmenem. Po śmierci mamy rozpadł się na kawałki. Wątpię, czy kiedykolwiek spojrzał w te raporty. Smith mógł wmówić mu wszystko. Gdy dostaniesz wyniki, przyjdź najpierw do mnie, nie do Smitha. Dlaczego? Myśli, że jest tu szefem. Nie lubi, jak ktoś mu się stawia. Jeśli masz go skonfrontować, chciałbym pójść tam z tobą. Chcę spojrzeć mu w oczy, gdy będzie kłamał, że rancho bankrutuje. W porządku. Dzięki. Nie ma problemu. Chodź, piesku. Idziemy do domu. Co ci jest? On nigdy tak szybko nikomu nie ufa. Zyskuje przy bliższym poznaniu. Chodź, wracamy. Co jest z tobą? Nie chcesz wracać?
Przecież miałaś tam pojechać, żeby sprzedać rancho. Tak było. Jednak dowiedziałam się wielu nieoczekiwanych rzeczy. Wierzę, że to piękne miejsce, ale twoje życie jest tutaj. Tu jest twój dom, przyjaciele, kariera, którą właśnie zaniedbujesz. Myślałam o tym. Co jeśli napiszę egzamin tutaj? Chyba sobie żartujesz. Mam tu jeszcze tyle rzeczy do załatwienia. Chcesz tam zamieszkać? Jeszcze nie wiem, czego chcę. Tęsknię za tobą. Nigdy tego nie mówiłem, ale jesteśmy sobie przeznaczeni. Skąd ta zmiana? Ja tylko myślałem, robi się późno, porozmawiamy o tym kiedy indziej. Pewnie. Dobranoc. Dobranoc. Dzień dobry. Cześć. Nie chciałem pani wystraszyć. Nie słyszałam pańskiego samochodu. Czy trafiłem na rancho Circle Cross? Zgadza się. Szukacie może kogoś do pracy? Będzie musiał pan porozmawiać z kierownikiem. Nazywa się Derek Sterling. No tak, kojarzę go. Mieszka niedaleko stąd. To pani kolega? Jestem właścicielką rancha. Ładny dom. Trochę strach mieszkać tu samemu, całkowicie na odludziu. Może zadzwonię do niego. Nie trzeba, sam go znajdę. Miłego dnia. Przedstawił się? Nie, mówił, że szuka pracy. Tutejsi wiedzą, że do pomocy zatrudniamy tylko na jesieni. Nie wyglądał, jakby znał się na koniach. Jak to? Nie wiem. Dorastałam w mieście i miałam przeczucie, że on również. Mówił, że cię zna. Jak wyglądał? Krępy, ciemne włosy. Wyglądał, jakby spał w ubraniu. Miał bliznę na policzku. Znasz go? Mógł usłyszeć moje imię w mieście. Rozejrzę się na wszelki wypadek. Dzięki. Mogłabyś podwieźć moją mamę do miasta? Nie ma sprawy. I tak muszę kupić coś bardziej odpowiedniego do otoczenia. Dziękuję. Oddzwonię do ciebie później. Dzięki. Co to za okazja? Zbliża się festiwal mleczy. Co roku Kościół zbiera pieniądze, sprzedając jedzenie, sztukę i rękodzieło na dzieci z domu dziecka. Później organizujemy kemping i łowienie ryb. Brzmi wspaniale. To świetna zabawa. Pastor Morgan co roku rozstawia budkę. Chce, żebym przyniosła swoje słynne ciasta z mleczami. Kolejny Morgan.
Oprócz dziadka nie spotkałam jeszcze nikogo z tej rodziny. Przyjdź ze mną w niedzielę do kościoła, a to nadrobimy. Z chęcią. Dużo waszych krewnych mieszka w Valentine? Tylko ja i Derek. Zazdroszczę mu takiego domu. Derek się tu nie wychowywał. Tylko ja i John. Było nam ciężko znaleźć tu dobrze płatną pracę, więc przeprowadziliśmy się do Chicago. John zatrudnił się w fabryce. Byliśmy młodzi i chcieliśmy mieć dużą rodzinę. Niestety się nie udało. Byłam wtedy wolontariuszką w domu dziecka i Derek trafił do nas do adopcji. To kochane. Nasze modlitwy zostały wysłuchane. Kiedy wróciliście do Valentine? Przeprowadziliśmy się, gdy Derek miał 16 lat. Nigdy bym nie powiedziała. Dorastanie w mieście też nie było dla niego łatwe. Dlaczego? Może sam ci to kiedyś opowie. Mamy jeszcze dużo do zrobienia, chodźmy. Musisz być czujny. Dobrze cię widzieć. Dzwoniłem do ciebie, bałem się, że już wróciłaś do domu. Zostałam na ranczu, czasem nie ma tam zasięgu. Czy myślałaś już o mojej ofercie? Nigdy nie przestałam. Kupiec jest bardzo zdeterminowany. Nie wątpię. Cena to prawdziwa okazja. Co masz na myśli? Dobrze wiesz co. Pan Talbot i ja musimy przeprowadzić odpowiednią analizę. To nie powinno długo potrwać. Życzę miłego dnia. Pozdrówcie ode mnie Dereka. Oczywiście. Miłego pobytu. Dziękuję. Kolega się za tobą stęsknił? Steve chciałby być kimś więcej niż kolegą. A nie jest? To fajny chłopak. Poznaliśmy się na studiach, uczyliśmy się razem, spędziliśmy wiele wspólnych wieczorów i się zakochał. Nie jesteśmy parą. Troszczy się o mnie, ale ja nic do niego nie czuję. Jeździsz konno? Inne dzieciaki uczyły się grać na pianinie, ja jeździłam konno. Rodzice zawsze oglądali moje treningi. Pewnie przypominało im się to miejsce. Myślisz, żebym mogła? To twoje konie. Przebiorę się.
Co ty wyprawiasz? Nie wiedziałem, kto zabrał konia. Co się tak gapisz? Umiesz jeździć? Trochę. Właśnie widzę. Chodź, oprowadzę cię. Tu jest przepięknie. To prawda. Widzisz tę linię drzew? Gdzie? Tam. Widzisz? Tam jest dolina, która biegnie pomiędzy wzgórzami. Dajesz wiarę? Kiedyś tędy przejeżdżały wozy przewożące osadników na zachód. Naprawdę? Jeśli dobrze poszukasz, możesz nawet znaleźć ślady kół. Twoja mama mówiła, że macie tam rodzinny cmentarz. Nie tylko nasza rodzina. Leży tam wielu osadników. To długa droga, zabiorę cię tam następnym razem. Moi rodzice opowiadali mi, jak wspaniałe jest to miejsce. W końcu sama mogę je zobaczyć. I co o nim sądzisz? Rodzice mieli rację. Dziękuję ci za tę wycieczkę. To była przyjemność. Wracajmy już. Powinnaś dzisiaj zostać u nas, w razie gdyby ten facet wrócił. Całe życie czekałam, żeby tu przyjechać. Nie dam się zastraszyć. Moi pracownicy znaleźli śmieci w jednej ze stajni. Jeśli cokolwiek usłyszę, od razu zadzwonię. Jeżeli tak chcesz, pij spokojnie. Wilson, do nogi. Idziesz ze mną? Skoro tak się lubicie, może zostaniecie współlokatorami. Oby nie chrapał. Chrapie. I to głośno. Byłeś tu całą noc? Dziękuję. Nie musiałeś tego robić. Idę się przebrać, nie mogę się spóźnić. Gdzie? Do kościoła. Przyjdziesz na festiwal?
Nie przegapiłabym takiej okazji. Zgarnę cię w drodze do miasta. Świetnie. Dzięki za kawę. Stary pierdziel siedzący w swoim zamczysku, gnijący z żalu. Nawet mnie nie zna. Skupmy się lepiej na sprzedaży ciast. Podczas tegorocznego festiwalu czeka nas mnóstwo ekscytujących wydarzeń. Co godzinę odbywa się pokaz kulinarny z przepisami na dania z mniszkiem lekarskim. Tegoroczna wystawa sztuki i milcząca aukcja zapowiadają się na najlepsze w historii. Koniecznie zajrzyjcie na kiermasz wypieków w kościele i zabierzcie do domu słynne ciasto z mniszkiem. Kończą nam się talerze. Pójdę je zabrać. To ty musisz być zaginioną kuzynką, o której tyle słyszałem. Tom Morgan, witaj w Valentine. Kennedy Blaine, miło mi. Od razu poznaję waszą rodzinę. Masz uśmiech jak mama. Naprawdę? To była przemiła dziewczyna. Co myślisz o naszej mieścinie? Podoba mi się, a szczególnie to, co robicie dla dzieciaków. Staramy się jak możemy. W poprzednich latach Charlie Wayland użyczał nam swojego rancza jako pole kempingowe dla dzieci. Miał wypadek na koniu, leży w łóżku, a mi ciężko znaleźć kogoś innego. Przepraszam, że przeszkadzam, ale piknik zaraz się zacznie. Co ja bym bez ciebie zrobił? Poznałyście się już? Nie. Robin, przedstawiam ci Kennedy Blaine. Miło poznać, wzajemnie. Kennedy jest spadkobierczynią rancha Circle Cross. Słyszałam, że jesteś w mieście, rancho jest na sprzedaż? Robin pracuje w Krajowym Rejestrze Zabytków. Nic nie jest jeszcze ostateczne, na razie walczę z papierologią. Mamy sporo do przegadania. Najpierw pójdziemy na piknik. Oczywiście, przepraszam. Do zobaczenia, kuzynko. Do zobaczenia. Chyba zakolegowałaś się z pastorem. To prawda. Uroczy z niego człowiek. Powiedział mi, że ma problem z kempingiem dla dzieciaków. A rancho Charliego? Chyba nie da rady. Wielka szkoda. Może mogliby rozbić obóz w Circle Cross. To wspaniały pomysł, bez dwóch zdań. Nie macie zbyt dużo na głowie? Nie. Daj nam znać, czego potrzebujesz. Dziękuję. To ja dziękuję. Może pojedziemy na przejażdżkę i wybierzemy miejsce na obóz. Nie bawisz się w półśrodki. Nigdy. Przekażę wieści pastorowi. Bardzo się cieszę. My również. Dzieciaki będą w niebo wzięte. Bardziej niż możesz sobie wyobrazić. Lubisz ją, prawda?
Liliana była córką Aleksandra Blaina. Była jeszcze dzieckiem. Zmarła na cholerę. Wszelkie nadzieje na pojednanie starych Blaina i Morgana przepadły, gdy John odmówił przybycia na jej pogrzeb. Nigdy nie słyszałam o tej historii. Raczej nie opowiada się takich historii małym dziewczynkom. Może masz rację, ale to nie w porządku. Nie można mówić tylko o pozytywnych rzeczach. Złość i smutek to również część tej historii. Wiesz więcej o mojej rodzinie niż ja. Coś ty. To trochę żenujące. Znam po prostu historię tej ziemi, która przypadkiem jest w posiadaniu twojej rodziny. Wszystko tutaj jest takie niesamowite, zupełnie inne niż w mieście. Można poczuć duszę ludzi sprzed wieków. Czuję się z nimi połączona, jakbyś była częścią czegoś większego. Czułeś się inaczej, gdy się tu przeprowadziliście? Jak to? Twoja mama opowiedziała mi o Chicago. Co ci powiedziała? Tylko tyle, że byłeś tam nieszczęśliwy. Powiedziałam coś nie tak? Po prostu nie lubię o tym rozmawiać. Dlaczego? Nieważne. Wracajmy już. Kopę lat. Czego chcesz? Tak się wita starego przyjaciela? Nigdy nie byliśmy przyjaciółmi. Dużo razem przeszliśmy. Byłeś dziki. Pamiętasz ten wieczór? Bo ja myślę o nim od 15 lat. Sam wpakowałeś się do pierdla, ja nikogo nie zastrzeliłem. Miałeś mnie kryć. Od początku ci mówiłem, że nie przyjdę. Jesteś mi coś winien. Co masz na myśli? Mogłem cię wsypać. Spędziłbyś ostatnie lata w celi obok. O to ci chodzi? Chcesz mnie pociągnąć na dno za coś, czego nawet nie zrobiłem? Tracisz tylko czas. Ciekawe, co twoi bogobojni sąsiedzi zrobią, gdy się dowiedzą. Milczenie słono kosztuje. Powiedzmy 50 000. Gdybym nawet chciał, to nie mam takiej forsy. Ale twoja szefowa już tak. Na pewno sprzedałaby kilka koni, żeby ci pomóc. Dość już. Spójrz na to z innej strony. To nie będzie spłata długu, a raczej ubezpieczenie na życie. Zjeżdżaj stąd i nie wracaj. Tylko głupiec pozbyłby się tego miejsca. Czuję się z nimi połączona, jakbyś była częścią czegoś większego.
ale się cieszą. I jak się macie? Super. Podekscytowani? Tak. Kto chce się przejechać? Ja. No to jazda. Panie was zaprowadzą. Może nie są piękne, ale na pewno będą pyszne. Zrobiłaś coś niesamowitego. Bez ciebie nie dałabym rady. Nie chcesz spróbować? Nie, dzięki. Powiedzieli ci, że świeże powietrze dobrze ci zrobi, a w rzeczywistości wszystko tu śmierdzi. Idź, zaprzyjaźnij się z kimś innym, świetnie sobie radzę sam. Jak przyjechałem tu pierwszy raz, zatykałem nos przez 2 dni. A noce są tu tak ciche, że słychać, jak trawa rośnie. Myślałem, że zwariuję. Kiedy byłem w twoim wieku, mieszkałem w mieście. Przerzucali mnie po domach zastępczych. Życie mnie nie oszczędzało. Dlatego tu przyjechałem. Po 2 dniach zatykania nosa w końcu odpuściłem. Wstąpiło we mnie nowe życie. Miejski szczur stał się ekologiem. Chyba mam to w genach. Jestem Derek. Danny. Miło cię poznać. Pewnego dnia się odnajdziesz. Musisz tylko się otworzyć. Dzieciaki już śpią. Na pewno były bardzo zmęczone. Opiekun mówił, że Danny nigdy z nikim nie rozmawia, tylko siedzi sam. Z tobą porozmawiał. Byłem taki sam. Jak to? Nie lubię o tym rozmawiać. Sam o tym wspomniałeś. Gdy moja biologiczna matka przywiozła mnie tutaj, oddała mnie do adopcji. Dorastałem w ogromnym gniewie. Kradłem, krzywdziłem ludzi. Byłem głupim dzieciakiem. Nie bałem się konsekwencji. Dopóki nie spotkałem mojej prawdziwej mamy, June.
Ona nigdy we mnie nie zwątpiła. And that's when she brought you here. Dlatego wróciła z tobą do Valentine. Powiedziała, że wracamy do domu. Nie wiedziałem, o co jej chodzi. Co to właściwie jest dom? Znałem tylko miasto. Pamiętam wyraz jej twarzy. Wiedziałem, że mnie nie zostawi. Wierzyła, że kiedyś będzie ze mnie dumna. Nie mogłem jej dłużej krzywdzić. Tej nocy miałem się z kimś spotkać i włamać do magazynu. Zadzwoniłem do niego, że rezygnuję, ale on i tak to zrobił. Okazało się, że w magazynie był jeden pracownik, a ten gość go zastrzelił. Poszedł za to do więzienia. Derek, whoever you were, Kimkolwiek byłeś, whatever you did, cokolwiek zrobiłeś, that's all to już przeszłość. Derek. Człowiek z blizną nazywa się Real Lazaro. Ostatnie 15 lat siedział za kratami i obwinia mnie za to, mimo że nawet mnie tam nie było. What does he want? Czego on chce? Nieważne. Istotne jest to, że June i to rancho uratowały mi życie. Tylko to się liczy. Nigdy nikomu o tym nie powiedziałem. I'm glad you're telling me. Dziękuję, że się tym ze mną podzieliłeś. Kids. Te dzieciaki. Śniadanie. Weźcie sobie talerze. Chcesz dokładkę? Trzymaj. Wszyscy już mają? Chodźcie wszyscy do zdjęcia. Danny, chodź do nas. Są wszyscy? Raz, dwa, trzy. Uśmiech. First thing I'm gonna do is Teraz wezmę długi, gorący prysznic. Cała śmierdzę ogniskiem. Ja lubię ten zapach. Kogo ja widzę? Steve. Jesteś prawdziwą kowbojką. What are you doing here? Co ty tu robisz? Dzwoniłem, pisałem, nie odzywałaś się od kilku dni. Zacząłem się martwić.
were camping. Robiliśmy kemping dla dzieciaków z miasta. Wyłączyłam telefon. Just as long as you're okay. Cieszę się, że jesteś cała. Tęskniłem za tobą. I missed you. This is Derek. To Derek. Derek, poznaj Steve'a. You must be the cowboy I've heard so much Kenny about. opowiadała o tobie. Dzięki, że się nią opiekowałeś. To moja praca. Zabiorę konie do stajni. Nice meeting you. Miło było poznać. I think we should talk. Musimy porozmawiać. Where's your friend? Gdzie twój kolega? On his way back. W drodze do Kalifornii. That's too bad. Wielka szkoda. Look, I should have seen it Powinnam coming. była Steve's to a nice przewidzieć. lad. Szkoda, bo cokolwiek jest między nami, jest już skończone. What? Jak to? Cieszą mnie wszystkie dobre rzeczy, które tu zrobiłaś. Nadal będę ci pomagał, ale ty jesteś prawniczką, a ja stajennym. Jesteś bogata, a ja jestem twoim pracownikiem. Rancho jest naszym jedynym wspólnym mianownikiem. Poza nim masz swoje bardzo ważne życie. Ja mam tylko to. Zapomnijmy o tym. Wyrabiasz nadgodziny? Twój przyjaciel Cowboy miał rację. Przez cały ten czas rancho zarabiało dobre pieniądze. To Smith Blaine nas okłamał. How'd he do it? Jak mu się to udało? W niektórych miesiącach pracował za podwójną stawkę. Pobierał prowizję od sprzedaży koni, które nie doszły do skutku. Zawyżał kwotę podatku, a różnicę chował do kieszeni. To tyle, jeśli chodzi o więzy rodzinne. Oferty kupna rancha pochodzą od wielkich deweloperów z Denver. Development. No ładnie. Zgadnij, kto jest na ich liście płac. Nie możesz tego zrobić. I just did. Już to zrobiłam. My lawyer's drafting a Mój letter to prawnik make it przygotowuje official, pismo. but I wanted to tell you Chciałam myself powiedzieć ci to in person. osobiście. Zwalniam You're cię. fired. 5 lat pracowałem dla twojego ojca. Przesyłałem mu drobiazgowe raporty mojej pracy. You stole from him Przez for cały 5 ten czas years go and there's okradałeś, a records, twoje proof. raporty to jasny dowód. To Derek has his pomówienia. own records of the ranch. Derek prowadził własne księgi rachunkowe. Udowodnimy każdego pensa, którego ukradłeś. Wierzysz stajennemu? Bardziej niż tobie. To jeszcze nie koniec. Masz rację. There's one more thing. Masz 30 dni na spłatę You długu. have 30 Inaczej days pójdę to z pay tym back do the money sądu. you stole, or I'll press charges. You're fooling yourself, you know.
Dobrze wiesz, że rancho to relikt przeszłości. Prędzej czy później zaczniesz tracić pieniądze. Rusz głową, zaakceptuj ofertę, zanim będzie za późno. Możesz ją podrzeć. Rancho Circle Cross nie jest na sprzedaż. 30 dni. Szukam Robin Donovan. Robin. Hello. Miałam się z tobą kontaktować. Jak tam sprawy na ranczu? Dobrze, właśnie w tym celu przyszłam. Porozmawiamy na osobności? Oczywiście, tędy proszę. Czego? Przyszedł pan Smith. Mówi, że to ważne. Kolejny z tej przeklętej rodziny. Chyba mi się powodzi. Czego chcesz? Część stanów była pokryta wysoką trawą preriową, jednak większość z terenów została przekształcona w pola uprawne. Krajowy Rejestr Zabytków chce zachować to, co pozostało. Spotkałam się z Robin Donovan, to ona wszystko mi wyjaśniła. Rejestr Zabytków współpracuje z organizacjami stanowymi, aby znajdować miejsca o znaczeniu historycznym i je chronić. Uważają, że rancho ma takie znaczenie? Jest tu cmentarz i dawny szlak transportowy. Nie ma co do tego wątpliwości. Cały teren Circle Cross znalazłby się pod ochroną? Trzeba załatwić kilka formalności, ale Robin uważa, że mamy realną szansę. Wtedy będziemy musieli się wynieść? Nigdzie nie musicie się przenosić. Rancho nadal będzie waszym domem. To znaczy, że nigdy nie będziesz mogła go sprzedać. To dużo pieniędzy. Tylko głupiec pozbyłby się tego miejsca. Dzięki. Wilson, uspokój się. Derek?
Coś jest nie tak z Wilsonem. Szczeka jak wariat. Co się stało? Jak za starych czasów. Ja wydaję rozkazy, a ty robisz co mówię. Wypuść ją. Na początek potrzebuję trochę kasy, tak jak się umawialiśmy. Jako głowa rancza na pewno masz dostęp do sejfu. Posłuchaj mnie, ty mnie lepiej posłuchaj. Wiesz, do czego jestem zdolny. Lepiej nie cwaniakuj. Spotkajmy się za godzinę w domku nad jeziorem. Halo? Znajdziemy ją, szukaj. Let's go, boy. Go, Wilson. Pomocy. Niech ktoś mi pomoże. Somebody help, please! Straciłem przez ciebie 15 lat. Jeśli nie dasz mi pieniędzy, inaczej za to zapłacisz. Czekaj! Proszę, nie musisz tego robić. Zamknij się. Nie mam nic do stracenia, ale ty tak. Zabierzcie go! Get him off me! Okay? All right? Get him off me! Please be okay. Get him off me! Okay? All right? Get him off me! Get him off me! You sure you're okay? Na pewno dobrze się czujesz? Tak, w porządku. So sorry. Bardzo cię przepraszam. To nie twoja wina. Właśnie, że moja. Powinienem wiedzieć, że Lazaro nie odpuści. Myślisz, że to już koniec? Zabierają go od razu do więzienia. Tym razem na dobre. Forget it.
Narobiłaś tu niezłego zamieszania. Przyjazd do miasta, przeprowadzka na rancho, krajowy rejestr zabytków. Wiesz chyba wszystko. Niestety tak. Tak już jest, gdy całe życie spędza się w jednym mieście. Czego ode mnie chcesz? Ostatnio odwiedził mnie Smith Blaine. Od lat nie zamieniliśmy ze sobą ani słowa, a tu nagle miał dla mnie propozycję. Co konkretnie? Chciał połączyć siły, żeby zakwestionować twoje prawo do dziedziczenia. Liczy, że uda mu się przeciągnąć sprawę w sądzie, aż odpuścisz i w końcu wybuduje swoje upragnione pole golfowe. Zaoferował mi 30% udziałów. Zgodziłeś się? Powiedziałem mu, że nie robię interesów z Blainami. Poza tym ten człowiek to oszust. Wiem, zwolniłam go. Bardzo dobrze. Nigdy nas nie odwiedziłeś. Nie dzwoniłeś, nie pisałeś. Nie chciałeś mnie poznać? Ostrzegałem twoją matkę. Uciekając, stała się Blainem. Była Morganem. Myślałeś, że pozwoli komuś sterować własnym życiem? Czy ona mi wybaczyła? Tak. Ale myślę, że ważniejsze dla niej byłoby, gdybyś wybaczył samemu sobie. Powtarzałem sobie, że mam jeszcze tyle czasu. Ale on biegnie zbyt szybko. Nigdy nie odkładaj niczego na później. Zawsze mów to, co chcesz powiedzieć. Jesteś równie piękna, co ona. Czekaj. Co to? Niesamowite. Dziękuję. Nie wiem, jak mam się do ciebie zwracać. Możesz nazywać mnie starym zrzędą. Albo dziadkiem. Z przyjemnością. Dziękuję ci. Uratowałeś ją. Miałeś rację. Pochodzimy z innych światów, a nasze życie do tej pory było zupełnie inne. Ale to ono doprowadziło nas do tego miejsca. Rzeczy, o których mówiłeś, że nas podzielą, są tymi, które nas połączyły. To nie jest życie dla ciebie. Chcę żyć tutaj, razem z tobą. Należę do tego miejsca.
i nigdzie się nie wybieram. Kancelaria prawna Kennedy Blaine. Tekst polski Joanna Górska. Czytał Maciej Więckowski.